Hey, what are you doing? I'm trying to think outside the box. Have you tried Henry the Knit puzzles? Okay. Still trying? You know what? Let me take you to a place where they know everything about boxes. You are right. Sometimes to think outside the box, you need to become the box. So we are going on a road trip to Warsaw, to one of the largest manufacturers of plastic enclosures. It's a Polish company, established some years ago, but still run by the third generation. Whoa! To Kradex. Yep, exactly. Okay. Right. I am excited because I've seen their offer and it is really wide offer of various enclosures, starting from regular enclosures for your electronics to pilots to even for digital multimeters, and you can also engrave your logo on it if you need it, and they have milling services. Right, so have you ever thought, how do they come up with all those ideas? Because they are able, they have 18 molding machines. 18, and they are making the forms, the molding injections by themselves. So I think it's quite impressive to be able to produce 40,000 pieces per day. 40,000 pieces of enclosures. Yeah. So what are you going to ask them? I think for me the important part is that how did they come up with the idea of molding? Injection molding, yeah. Like why they're using this. Yeah, because from 1985 till today, they haven't changed that idea at all. They are still going into molding injection. And I know that you know the story about billiard balls and you want to talk about it. Well, actually the injection molding started from an inventor, Mr. Hyatt, yeah? That decided to replace the production of billiard boards from tusks. Yeah, that was the producer of billiard balls, and he was looking for a guy who would replace the material. Because first they were made from African elephant tusks, and then he wanted to stop the deprivation of, you know, the species. Right, it's much better. Yeah. So, and then somebody came up with the idea of apparatus for injection molding. And so the first product was actually billiard balls. Yeah, and because, you know, of the environmental influence, which was negative, they came up with the idea to make it faster, mass production, and with something that wouldn't kill animals any longer. I think we can also ask about the importance of the enclosure, because this is the first thing that protects your precious electronics from the environmental damages. Also maybe. So you're talking about the material this is made of, yeah? Yeah, so they also have in their offer wide varieties of materials, from polycarbonate to polypropylene to ABS. A, B, C, D, E, F, G, yeah. Yes, and as far as I remember, every material comes from a different country of production. So it comes from Hungary, it comes from Germany, it comes from Korea, right? Oh. All those pellets, I suppose. I think the producers are global. Okay, and also not only the material, also the color. You want it to be gray? I'm just driving, I'm colorblind, I don't know. You want it to be blue, you want it to be red, so they also have those options to include a special color into your enclosure. Absolutely. And you know what? I'm excited about the production processes, of course, but I would also like to ask the guy, Robert, who is Chief Executive Officer, about the story of the company, because this is very similar to TME. It's a family company. They are based in Poland. All the investment is Polish, and the idea to create such a company. Where do they come up with the ideas for those enclosures? They dream about it at night and they just produce it during the day. I don't know. Like, oh, okay, this is a good idea to make enclosures for digital multimeters. Let's do it. Yeah, like they can. I think this is their flexibility in
Their feature is the flexibility in making different enclosures for different customers, and to changing the colors and to change the material. I think their customers are global, right? Not just European customers. 2,500 customers. Clients. Okay, right. So it must be global then. So still, I'm excited. I think the most exciting thing for me is the production. Yeah. And the experts from production, you know, the guys who have been there for years and they know everything from scratches. There is no question they are not going to answer. All right, Kradex, here we come. Tesla. It's a company car, don't do it. I'm so sorry. Today we are visiting Kradex. Robert, very nice to see you today. Nice to see you. I'm happy to be here with Alex, my best co-worker ever. Yay. And we've got a question. Why injection molding? Why did you start with this? There are many technologies available on the market, but now injection molding is still the best way to produce plastic product in the cheapest way, in good quality and very fast. When did it all begin? It began in 1985. Yeah. I was born in 1986 and I am the third generation of the owners, and I feel like Kradex is my older brother. All right. Very good relationship you're having. Do you like each other? We have to love each other. All right. What did you start with? Because I know you told me before these were sunglasses frames. Yes. In the past, we focus on the producing perfume packaging and sunglass frames. And now we are producing mostly plastic enclosures for electronic devices. Do you remember the column that you were producing it for? No. No, wasn't that good? The perfume. Yes, No, I know, no, it was a long no. time ago. Okay. He was 1 year old. He still doesn't remember. Right, and can I ask you, for how long TME and Kradex have interaction or partnership? Yes. Not partnership, sorry, relation. Cooperation. We start cooperation with TME more than 10 years ago, and I'm very happy that today we work with the same people like it all began. So we know each other very well, and our cooperation grow up very fastly. I have to say that now weekly we deliver to TME more products than yearly when we start. Oh, that's wonderful to hear about. For about 40 years you were producing new products, and you have a large offer. Maybe you can tell about what is your maybe sold product or your bread and butter, what is your most innovative product? You know, for us, the most important thing is the small client. So we focus on the range of products which are available to the big number of clients. So basically, there are two lines of product. First is the hermetic enclosures with high water protection. With all certificate like IP and AK, and the second one is the DIN-RAY products. So these two ranges are about half of our turnover. But I see that you have a lot of products that are coming through the year. Yes. Where does the ideas come from? So there are two possibilities. First is my idea, or second we have a very good team of constructors, and they come to me with idea. Together we make brainstorm, and after a few months there are new products on the market, which firstly they are available at TME because TME is very fast to edit our new product. And is it possible that the customer comes with the idea and he or she influences you in a way? Yes, of course. Yes, of course. Yeah, because I heard you had the example that somebody came from Poland and they wanted to make Polish Lego blocks. Yes. Okay, it's quite interesting and innovative and strange at the same time. Yes. Yeah. Yes. This way there are two possibilities. The clients pay for it and has intellectual property. Yeah. And the second way is that Kradex pay for the mold and Kradex has the property. Okay. Can I ask you how many of those products you can produce or enclosures you can produce per day? How fast it works?
Now we have about 18 injection machines with daily capacity of about 40,000 pieces. Different products per day. If you talk about one specific product, the capacity for 1 hour is about 50 to 100 pieces. And the delivery, like when I order something and I am, let's say, small client or middle-sized client, you say you are able to fulfill in 24 hours? Yes, of course. We focus on the existing product on the stock, so we have to have all the products we have in offer on our stock to meet the client which need, for example, 10 pieces. Okay, and you've got SAP, which when the stock is finishing, it's going to an end, it sends you the information, it shows, and then you know which stock to just fill up. We start production when stock is nearly empty. We start new production, and in 2 weeks we can fulfill it again. All right. So can I ask you? Well, we are talking about plastic, and this is about also it has some environmental impact. Yes, of course. Is there some things that Kradex is taking measures to reduce or somehow the or to balance? Yes. Yes, of course. You are asking about topic which bring me no sleep at night. So we are standing in front on the green wall, and this is a symbol of our changes in Kradex. So now we are focusing on replacement on machines to the new one, which are faster, much more faster, and they reduce consumption of electric power about 60%. So this is one way. Second way is that we are using a special system in our new factory to save the heat and to use more electric power which we produce on the top. On top of the building, on the solar panels. So you are actually becoming more and more independent far as power, right? Today, 25% of our electric power we produce on our own. All right, and we are going to be able to see it. Yes, because of course. you will show us this Mercedes kind of equipment that you have on the roof and somewhere down there. That's great. Okay. Sorry, I forgot the question. But I wanted to ask about maybe how do you see the future of the company? Maybe you have some. Could you give us a sneak peek into your mind? Okay. Because into your thoughts. 2026 there is. Yes. Right? We have to go to meet a European Green Deal. So we have to calculate the carbon footprint. We have to use less energy power, and the environment footprint should be less. And this is what we are focusing in the closer future. This is important for you. Is it also important for the client? Do they ask about it? It starts to be. Okay. It starts to be because according to the law, the clients, the big clients, we have to ask producer about carbon footprint. So so every company have to produce, papers with documentation how it looks like. I've also heard that you can suggest to your clients to have recycled enclosure, right? Yes. Some of them want or require to produce their product with the recycled materials. For example, we have new clients from France, and they said we have to use recycled material because the law says pushes them for it. Yes, of course. So do you see any differences in between clients, local clients, Polish clients, and European clients or global clients? Or are we facing the same reality about it? Every year the difference is going to be thinner and thinner. Okay. So in next few years the European market will look the same in every country. All right. When you think about the future and when you think about the cooperation with TME, do you think it's going to be bright and it's going to be regular and good as today? Yes, the TME is one of 2 legs of our success because TME is dealing with very small clients, which Kradex is, for us is very hard to send to, for example, to Portugal 2 pieces of the closure or to Finland 10 pieces. And TME is dealing with this client, and thanks to TME we can focus on bigger issue.
So we need TME and TME we need Cradex. So this is like mutual understanding, right? Like one body cannot live without the other. Yes, yes, exactly. Can I ask you, well, what makes Cradex stand out from your competition? Is it, if we can, like, what makes Cradex special than other like enclosure manufacturers? To be honest, I think that we are faster to make decision because the structure of the Cradex is smaller than our competition. So for us, it's easier to make long-term investments, which now don't bring any money, but in future they are needed. Okay. So for us, it is very easier than if there is a big corporate system, we are faster than it. And second thing is that we talk with clients, so it is easy to clients to talk with me, to talk with other managers. Accessibility of the company. Yes, if they need something to be changed, we hear it and we introduce these changes to the products. So it's like you are more flexible, you have a personal approach, you allow a lot of customization that the customer can do. All right, that sounds great. And my last question, because I was thinking about it, what's the difference between injection molding and 3D printing? Because some people turn into 3D, right? Of course. And you don't. You still focus on injection. Why? Yes, we were looking at 3D printing since beginning, and I asked myself one question: it will be the competitive technology to the injection mold. The answer is quite easy. If you need 5 pieces. Specific product and you don't have to find it in the TME website. It is the cheapest way is to print it on the 3D printer because there are no initial cost. But if you are, for example, launching new product on the market and you need, for example, monthly 200 pieces and electronic enclosures, and you don't have it. The cheapest and the easiest way will be to start injection molding. All right. So after this lovely conversation, I would like to see the process of production because I'm really excited. We are very excited about it, right? Let's go. Yeah, let's go, and we will finish up on the roof. So we go through first, second, third floor. Yeah. All right. Okay. Jest z nami Aleksander, właściwie to jest ich dwóch, ale ten Aleksander jest ważniejszy, bo to jest specjalista od produkcji i chcielibyśmy, Aleks, żebyś nas oprowadził i powiedział, dlaczego tu jest tak fantastycznie. Witam, dzień dobry. Tak, proszę. Cóż, oprowadzić. Moglibyśmy zacząć od początku, od tego, gdzie nasz proces się zaczyna, czyli od form tryskowych, które w tym momencie mamy za sobą. Obok mamy dział, że tak powiem, podawania tworzyw sztucznych, gdzie pneumatycznie granulat jest dostarczany do maszyn zgodnie z zapotrzebowaniem, z planem produkcyjnym. Później maszyny zamieniają granulat w dedykowane wyroby, czy to są obudowy typowo stricte nasze katalogowe, Cradexowe, czy to są dedykowane pod klienta. Ile materiałów Cradex ma? Ogólnie wszystko w zależności jest od tego, co sobie klient zażyczy. Podstawowych mamy około 8, kolory i tym podobne rzeczy dobarwiamy według potrzeb klienta. Mamy swoje standardowe kolory, które są zawsze, że tak powiem, w branży elektronicznej. Czarny, szary, przezroczysty, biały, ale produkujemy również czerwone, żółte, zielone, niebieskie. Wszystko to, czego wymaga klient od nas. Formy są pierwszym przystankiem, ponieważ narzędzia ustalają kształt wyrobu, który produkujemy. Dostajemy zlecenie z działu planowania. Zlecenie jest przetwarzane u nas na produkcji, dobieramy maszynę, czas, kiedy możemy to uruchomić, nie generując zbytnich kosztów, czyli staramy się zawsze produkować kolor po kolorze, żeby jak najrzadziej to zmieniać, ograniczając koszta, a przy okazji czas przezbrojeń. W dzisiejszych czasach czas przezbrojeń, ogólnie czas jest jednym z ważniejszych kryteriów, więc oszczędzamy, robimy co się da. A jak już musicie zmienić ten kolor, to mówiłeś mi wcześniej, że jest specjalna ku temu procedura. Tak, staramy się kolory przechodząc zmieniać odpadami po prostu. Mamy zawsze odpady, czy to są wlewki, czy braki produkcyjne, które są mielone. I jeśli jest taka możliwość, wykorzystujemy ten przemiał do przechodzenia kolorów, ponieważ nie wszędzie możemy użyć przemiał. Jeśli klient sobie nie życzy, nie używamy przemiału, tylko tam, gdzie jest wola klienta, bo po prostu chce, żeby detal był bardziej ekologiczny, bądź po prostu chce, żeby cena detalu była ciut niższa. Okej, a powiedz mi, ile ty pracujesz w Cradexie już? 2,5 roku.
I zaskakuje cię coś jeszcze, czy... Ogólnie w tej branży niewiele mnie może zaskoczyć, bo od 18 lat pracuję w tej branży. Od samego początku, jak zacząłem, byłem operatorem przy maszynie, później byłem ustawiaczem, kierownikiem. W międzyczasie uruchomiłem jeszcze cały zakład produkcyjny, łącznie z budową obiektu przez uruchomienie w branży automotive. W tym momencie jestem tutaj i no, pomagam Kradexowi, że tak powiem, rozwijać się, iść z duchem czasu, z automatyzacją, zdążając w kierunku Industry 4.0. Tutaj macie niewiarygodne maszyny. Ja wiem, że one wszystkie są niemieckiej produkcji, Tak. czy głównie? Okej. Tak, wszystkie wtryskarki mamy od jednego producenta. Jest to jedna z najlepszych firm, moim zdaniem najlepsza, które tak naprawdę są. Maszyny są niezawodne, co dzięki czemu tak naprawdę nie mamy problemów z terminowością, no bo maszyny się nie psują. Nie ma przestoju. A ile lat obiegu ma taka maszyna? Ile trwa taka maszyna u was w fabryce? Wszystko zależy, kiedy właściciel zdecyduje wymienić. My wymieniamy w zależności, że tak powiem, od potrzeb zużycia maszyny. W tym momencie zaczęliśmy dużo bardziej patrzeć na zużycia energii i tak dalej. Dlatego też nie kupujemy już konwencjonalnych maszyn, tylko idziemy w maszyny typowo hybrydowe lub elektryczne. Panie Aleksandrze, że nam też pan przed tym powiedział, że żeby oszczędzić czas, mamy tutaj maszynę, która wyprowadzi zamówienie już wcześniej, tak? Jeżeli coś brakuje, to na przykład to możemy, ta maszyna. Tak. A czy SAP możemy jest, opowiedzieć coś o tej? SAP jest w tym momencie jeszcze na wdrożeniu, nie w pełni działa, chociaż już używamy jego, że tak powiem. Terminale na tą chwilę jeszcze nie działają. Całe oprogramowanie do terminali jest przygotowywane, żeby po prostu ludzie na produkcji nie mieli problemu. Chcemy to sprawdzić, przetestować przez jakiś czas sami w biurze, zanim damy to dla operatorów, ponieważ operator będzie działał no, zero-jedynkowo, będzie zgłaszał ilość dobrych sztuk i ilość braków. SAP został uruchomiony, działa, jest w pełni, że tak powiem, operacyjny. Wszystko, co wyprodukujemy, trafia do SAP-a, wszystkie dostawy, przyjęcia, wydania, wszystko już idzie przez system. To jest ostatnim stadium tak naprawdę, żeby troszkę przyspieszyć pracę ogólnie samą systemową. W tym momencie ja trzymam pieczę nad wszystkimi zrealizowanymi zleceniami. Ja je sprawdzam, wprowadzam do systemu. Docelowo każdy operator, każdy swój wyprodukowany karton, pojemnik, ponieważ produkcja w pojemniki tak samo jest realizowana, będzie wprowadzał do systemu i on będzie na żywo już, gdzie dział na górze montażu, w każdej chwili będzie mógł z tego korzystać, wysyłać, sprzedawać takie elementy. To są te ciężkie. To są formy. Tak, to są formy. Formy są dosyć ciężkie, zawsze są zrobione ze stali, choć są wersje aluminiowe do małych, krótkich serii. Nam się zdarzało nawet... Nie podnoś tego. Nie radzę. Nie podnoś tego. Wydrukować na drukarce wkładki w celu zrobienia jako takiego prototypu, gdzie jesteśmy w stanie około 50 sztuk takiej wkładki wyprodukować. Ile waży najcięższa forma? U nas No. około 600 kg. Która to? Ta? Nie? Nie, o tak. To ta. Tak, to jest tą podnieś, na Aleks, nasz największy wyrób. Aha. A bo wy to sami produkujecie tutaj na miejscu. Tak, formy są wytwarzane u nas w narzędziowni w 99%, chyba że klient dostarczy nam swoją formę. Wtedy forma jest adoptowana do naszych warunków technicznych, czyli sprawdzamy przyłącza wodne, elektryczne, jaka jest dysza w formie, kulistość jej. Wtedy forma jest zakładana na maszynę w celu wykonania prób, bo przed każdym nowym uruchomieniem narzędzia są wykonywane próby. Jak ten detal po prostu wychodzi, czy w ogóle wychodzi, jakie trzeba dobrać parametry, tworzywo. Jeśli klient sobie życzy, produkujemy z jego tworzywa, jeśli klient sobie życzy, produkujemy z naszego tworzywa. Rozumiem, że wasze formy, jeżeli są produkowane tutaj, sprawiają wam mniej problemów, że To znaczy- niż klient przyjeżdża ze swoją. Narzędziownia u nas produkuje formy w ten sam sposób, znamy je, a druga sprawa, ja bardzo często uczestniczę w projektowaniu formy. Okej, rozumiem. Więc tutaj formy są robione pod produkcję. Okej. Czyli przyłącza wodne, elektryczne, wszystko jest umieszczane w takich miejscach, które nam po prostu pasuje, nie stwarza później problemów. Dodatkowo powiem, że zapach tutaj jest niewiarygodny. Ten zapach uderza od samego wejścia, a to jest świetny. Ty się przyzwyczaiłeś do niego? Tak, ja nie czuję. Ja Nie czuję czujesz? w domu dopiero, jak wchodzę do domu.
Gdybyśmy mogli przekazać ten zapach, nie wiem, zrób coś, żeby przekazać ten zapach, Kamil, proszę cię. Dobra, to są formy. Ja bym chciał zapytać, to tutaj idzie... To znaczy tak, forma jest płyta stała, płyta ruchoma, to są przyłącza wodne, to są elektryczne. To jest forma gorącokanałowa, temu ma przyłącze elektryczne, forma nie produkuje wlewka, czyli wtryskujemy bezpośrednio w detal, pomijając kanał dolotowy. Tworzymy przez to mniej odpadów, proces jest stabilniejszy też i jakość wypraski jest lepsza w tym wypadku. A to są rzeczy, które ci zostały, a miały być tutaj. To jest spinka, żeby się forma nie otworzyła w momencie podnoszenia. To się otworzy w momencie podnoszenia. Nie, chodzi o to, że podnosimy za jedno ucho. W momencie, jeśli nie ma takiej spinki, potrafi się otworzyć, spaść na ziemię. Okej. To jest BHP bardzo łatwe i proste. A więc jesteśmy w sekcji suszenia i podawania tworzyw sztucznych, gdzie mamy 6 suszarek oraz 2 układy podciśnieniowego podawania granulatu do maszyn. Większość granulatów jest wstępnie suszona, pomijając polistyren, ABS, poliwęglan, PCABS i wszystkie tworzywa techniczne wymagają suszenia, czyli usunięcia wody z granulek, żeby uzyskać odpowiednią jakość produkowanych przez nas wyrobów. Mamy tu 5 suszarek konwencjonalnych na gorące powietrze ze złożem molekularnym i mamy jedną suszarkę próżniową, która charakteryzuje się około 10-krotnie niższym zużyciem energii od konwencjonalnej. Czyli to jest ta najnowsza na rynku? Tak, tak. To jest suszarka, która została kupiona ponad rok temu, żeby po prostu ułatwić ludziom na produkcji, no bo mamy do tego tworzywa dedykowaną też suszarkę konwencjonalną, ale w momencie przeprowadzenia testów i osiągnięcia wyników założonych przez producenta zdecydowaliśmy, że ta suszarka będzie naszą typowo produkcyjną. W dodatku ona suszy około 4 razy szybciej niż konwencjonalna. Jeśli w konwencjonalnej czekam na tworzywo 4 godziny, tej wystarcza 20 minut. No to jest różnica, szczególnie na produkcji. Tak, zwłaszcza, że jeśli nie potrzebujemy, ona nie suszy. Wyłącza się automatycznie, suszy tylko wtedy, kiedy ma ubytek materiału. Czyli jeśli w niej się tworzywo skończy, zasypuje kolejną porcję 18 kg, wysusza w 20 minut i czeka. Okej, czyli mamy granulat, który wrzucamy do suszarek, przygotowujemy go. Wrzucamy do zbiorników, układ podciśnieniowy pobiera je do suszarek, do zbiorników w suszarkach, gdzie jest suszone w temperaturze od 80 do 100-110 stopni. Dalej granulat jest transportowany rurami już bezpośrednio do maszyn. W zależności od tego, co jest na danej maszynie produkowane, taki granulat jest podawany. Czyli jest tutaj jakiś kontrola tego, że to jest naprawdę suchy, że 99%... Nie. Suszarki zostały sprawdzone przez dostawcę i temu wierzymy. Okej, czyli nie macie kogoś, kto to robi dodatkowo? Nie mamy kogoś. Sprzęt do pomiaru wilgotności w granulacie jest bardzo drogi i jeśli mamy go użyć raz w miesiącu, raz na 2 miesiące, jest to po prostu nieopłacalne. Po tym, czy granulat jest suchy, widzimy na detalu. Jeśli granulat nie jest wystarczająco wysuszony, ma ślady wilgoci po prostu na sobie, takie rozmazane jakby krople wody. Umiecie to rozpoznać? Tak, no my to rozpoznajemy, my jesteśmy z tym na co dzień. Człowiek, który się tym nie zajmuje, na pewno będzie miał z tym problem. Ale inną sprawą jest to, że wypraska taka nie ma po prostu swoich warunków technicznych. Jesteśmy przy naszej najnowszej maszynie. Dostawcą był Arbur. Jest to pierwsza w Polsce dostarczona maszyna hybrydowa, która częściowo jest elektryczna, częściowo jest hydrauliczna. Za wszystkie ruchy narzędzia, stołu, wyrzutnika odpowiada silnik elektryczny. Za całą stronę odpowiedzialną za wtrysk odpowiada malutki silnik hydrauliczny. Maszyna ta zużywa średnio 50% mniej energii elektrycznej od konwencjonalnej. Dodatkowo jest dużo szybsza. Czyli w każdej maszynie idziecie jednak w stronę tego, żeby być bardziej zielonym, żeby być bardziej ekologicznym. Tak, ogólnie staramy się jako Kradex być jak najbardziej zieloni jak się da w tej branży, choć nie jest to łatwe, więc inwestujemy w maszyny tylko nowoczesne. Ostatnio zapadła decyzja, że maszyny konwencjonalne nie będą już kupywane, tylko idziemy w maszyny elektryczne, hydrauliczne.
Na tą chwilę mamy zamówioną jedną taką samą i jedną mniejszą elektryczną do produkcji małych detali. Okej, rozumiem. Krok po kroku jak to wygląda. Ze strefy suszenia rurami, które są na górze, dostarczany jest granulat, który wpada do maszyny, do leja zasypowego, który jest specjalnie izolowany, żeby utrzymać temperaturę granulatu. Dalej jest układ plastyfikujący, który wygląda po przekroju jak zwykła śruba, czyli się kręci, nabiera na nawój granulat, w tym samym momencie go podgrzewa, później granulat jest pod dużym ciśnieniem wtryskiwany w formę, następuje wtrysk, docisk, chłodzenie, otwiera się narzędzie, robot wyjmuje detal i cyk, powtarzamy tak w koło. Tą maszyną przy tym wyrobie jesteśmy w stanie osiągać około 100 000 cykli miesięcznie przy pracy na 2 zmianach. I ona, czy wy ją kiedyś stopujecie, czy ona pracuje non-stop? Na noc stopujecie? Na noc stopujemy, ponieważ jako Kradex nie pracujemy w nocy. Okej, czyli tak jak mówiłeś, 16 godzin, Tak, stop. tak i raz na około 2 miesiące forma schodzi na serwis. Żeby służyła jak najdłużej. W tym momencie ona ma około 2 milionów cyklów przebiegu, więc dbamy o nią, żeby wysłużyła się do czasu powstania nowej. Nowa już jest na etapie powstawania. Rok produkcji 2023. Moment. Maszyny? Tak? Maszyna została dostarczona w grudniu tamtego roku, uruchomiona na początku stycznia. Okej. A właśnie, chciałam zapytać, czy wy macie też inżynierów, którzy mogą Wprowadzić różne... if something is broken, service? Jest. Tak, mamy dział utrzymania ruchu, który naprawia maszyny. To jest maszyna na gwarancji, więc tutaj o serwis dba producent. Później mamy naszego człowieka od utrzymania ruchu, który dba o to, żeby ją smarować, uzupełniać olej do smarowania i wszystkie mniejsze usterki usuwać. Jest to nowiutka maszyna, więc przez jakiś czas nie liczymy, że będzie w ogóle potrzebny jakikolwiek serwis oprócz przeglądu. Znając firmę Arburg wiemy, że te 3-4 lata maszyna jest totalnie bezawaryjna. No ale właśnie, ale w innych maszynach wy macie ktoś, kto... Tak, mamy człowieka z utrzymania ruchu, który się nimi opiekuje. Ale też coś mu, jakiś program przypomina mu, że tutaj musicie zrobić serwis? Maszyna ma w sobie wbudowany serwis, informuje o tym, co, kiedy trzeba dokładnie zrobić. Czyli nie każde zaawansowane urządzenie, które kosztowało kupę kasy. To jest taka branża, maszyny są bardzo drogie, ale za to są w pełni powtarzalne i odwdzięczają się jakością. 100% jakość. Nie da się 100%, bo się nie da, ale 99% Okej, tak. ale wiesz, przy 100 000 cykli, jak mówisz. Tak. To margines błędu jest bardzo mały. Tak, dokładnie. To ta forma przechodzi 2 miliony cyklu? Ona ma już ponad 2 miliony. Tym sposobem dojechaliśmy na drugie piętro do Artura. Artur, bardzo mi miło. Powiedz mi, co to jest? To jest nasza w pełni zautomatyzowana linia do pakowania obudów. Na tej linii obudowy są kompletowane wraz z akcesoriami. Następnie są składane z 2 części, foliowane, etykiety są naklejane, pakowane do kartonu. Potem robot paletyzujący pakuje wszystko na paletę i paleta gotowa już może wyjeżdżać do klienta. I to wszystko zaczyna się w którym miejscu? Tam? To się wszystko zaczyna w strefie pierwszej, to jest strefa cała rozładunku. Do tej strefy obudowy przyjeżdżają zapakowane w pojemniki. Okej. One są układane na produkcji. Z pojemników robot wykłada to na Tak taśmę. jak teraz, na przykład? Tak. Okej. Robot wykłada pojemnik na stację rozładunku. Ze stacji rozładunku obudowy są wypychane na taśmę. Następnie taśma transportowa przekazuje obudowy dalej do strefy drugiej, w której następuje kompletacja. Dorzucane są takie akcesoria jak śrubki, nóżki plastikowe, uszczelki, jest cała masa tego. Po dorzuceniu akcesoriów robot drugą częścią zamyka i wysyłana jest obudowa dalej. Sprawdzana jest przez system wizyjny. System wizyjny, kiedy obudowa jest źle złożona, odrzuca. Jeśli jest dobrze złożona, wiadomo, jedzie dalej. Jaka jest szansa, że coś zostanie źle złożone? To znaczy na przykład na 100 000,
On się myli? Zależnie od modelu obudów. Ogólnie linia obsługuje ponad 100 modeli obudów. Okej. I stale są dokładane jeszcze nowe receptury na nowe modele. Przeważnie staramy się to minimalizować i przy niektórych modelach nie ma żadnego odrzutu, przy niektórych zdarza się co 100 obudowę, Okej. przykładowo. A powiedz mi, ten robot to jest najnowsza generacja takiego robota? No moje pytanie wynika stąd jakby, co ty jako specjalista do tego robota mógłbyś jeszcze dołożyć, żeby praca była jeszcze bardziej wydajna, jeszcze bardziej, wiesz, płynęła, bez żadnej ingerencji człowieka. My staramy się optymalizować każdy proces. I są proste rzeczy, które wpływają na przykład na to, gdzie możemy przyspieszyć, ale co jakiś czas staramy się modernizować tą linię, rozbudowywać. W najbliższym czasie prawdopodobnie stanie tutaj stacja zajmująca się wgrzewaniem mosiężnych tulejek. Do tego jeszcze stanie kolejna stacja do składania obudów z płaskim denkiem, gdzie rozbuduje nam to o kolejne około 30 indeksów. I faktycznie ten robot robi wszystko sam autonomicznie, dlatego jest obudowany, dlatego jakby trzymacie środki bezpieczeństwa? Tak. Kiedy robot pracuje, no nie możemy wejść. Tutaj są kurtyny laserowe, które nie pozwalają na to, żeby coś przeszło bez jakby wiedzy sterownika. Tutaj są właśnie dosyłane akcesoria, wrzucane są przez transporter do lejka i lejek wtedy wrzuca do środka obudowy. Dobra, tu je kompletuje, tam je wrzuca i one lądują. Tak. One jadą dalej na kolejny transporter Okej, i robot składa górę z dołem. okej. I ta puszka, bo ty mówisz, że ona jest ważna, a dla mnie wygląda tylko jak puszka. No ona jest ważna, ponieważ ona sprawdza nam, czy na pewno obudowa została prawidłowo złożona. Kiedy została źle złożona, zostaje odrzucona do pojemnika. To jest maszyna do foliowania. Do niej właśnie wjeżdżają obudowy, gdzie folia jest zgrzewana. Następnie obudowa zafoliowana trafia do pieca, gdzie piec pod odpowiednią temperaturą obskurcza folię, żeby ładnie obeszła obudowę. To 4 i 5. Tak, Dobra. dotarliśmy do strefy czwartej, w której już gotowa obudowa dojeżdża do etykieciarki, gdzie otrzymuje swoją etykietę z kodem QR, z kodem kreskowym. Następnie robot pakuje ją do kartonu I do wysyłki. i do wysyłki. Kiedy karton już jest pełny, trafia do zaklejarki i do strefy paletyzacji. Tu już gotowy karton wyjeżdża, dostaje etykietę już na samym kartonie, gdzie są takie informacje, jaki to jest model, kolor, materiał, jaka jest ilość w kartonie. W dalszej części robot odkłada gotowy karton na paletę. Miejsca na palety mamy 2. Okej. Możemy je na przemian używać. Zatrzymujecie, ktoś wchodzi, wyciąga paletę. Tak. I Tak, okej. mamy odpowiednio dużo czasu pomiędzy pakowaniem kartonów, żeby to zrobić. Ten robot ma oprócz takiej funkcji jak odkładania na paletę, ma taką funkcję, że jeszcze składa kartony. Składa karton i odsyła go do dalszej strefy, żeby był automatycznie zamieniony z pełnego na pusty. Wy pracujecie na różnej wielkości kartonach, czy Tak, mamy dwa różne rozmiary kartonów. Są przystosowane pod oba. Michał, czego my tu byliśmy świadkiem? Przed chwilą pokazaliśmy możliwości maszyny. Jest to grawerowanie frezarką. Frezem wygrawerowaliśmy tutaj logo klienta. Jest to jedna z naszych usług, którą często klienci wybierają. Także ładnie to wygląda, jest to trwale naniesione. Możemy w ten sposób również oznaczać gniazda. Frezować możemy również otwory technologiczne, otwory podzłącza, gwinty do dławnic kablowych. No głównie nasi klienci korzystają z frezowania. Jest to fajna metoda, bardzo dobrą powierzchnię zostawia
Nie zostawia żadnych ostrych... Jeżeli zostawia, to mamy takie specjalne urządzenia, którymi zbieramy grat z powierzchni otworu. A, grat to się nazywa? Grat, przez T. Dużo osób mówi, że to jest grady, jak ten co pada, jednak to jest grat przez T. I staramy się, aby ten produkt był wykonany bardzo profesjonalnie, dokładnie, czysto, zgodnie z wymiarami do 0,2 mm, chyba że klient potrzebuje wyższą tolerancję, wtedy też jesteśmy w stanie wykonać, po prostu potrzebujemy więcej czasu na kontrolę. No i tak jak widziałam, to było po prostu momentalnie wykonane. To nie trwało nawet 5 sekund. Akurat to zastosowanie trwało dość krótko, bo dopracowaliśmy technologię do tego. Tak, było to frezowane frezem FI 1 mm, było to robione na raz. Niektóre sytuacje wymagają innej technologii, ale to już na bieżąco dobieramy przy każdym projekcie. Także potrafimy przyspieszyć. Nie każdy materiał też pozwala na to, żeby można było przyspieszyć. Potrafi się topić, potrafi strzelać. No, różne są sytuacje. To trzeba już troszeczkę doświadczenia, znać materiał, z którym się tak jakby działa. Staracie się unikać takiej sytuacji. Jak najbardziej. Rozumiem. Słuchaj, a czy coś jeszcze w tej maszynie Was potrafi zaskoczyć? W CNC raczej nie. Już dużo rzeczy robiliśmy, mamy duże doświadczenie. Znamy te maszyny, potrafimy pisać G-kody do nich, także jak nam program nie pozwala wygenerować odpowiedniej ścieżki, to piszemy ją z ręki. Także robimy dużo, robimy też na kilku bazach, więc... Czy grawerujecie jakieś szaleństwa dla siebie w prywatnym czasie? Na targi przeważnie. No oczywiście są takie sytuacje, że w ramach szkoleń dla pracowników robimy takie spotkanie i frezujemy sobie jakiś bryloczek na przykład, albo coś takiego, tak? U Was u góry w sali spotkań jest takie opakowanie z krową na wierzchu, w której są krówki. Tak. Zrobiliście to tu? Tak, dokładnie tutaj było frezowane. Także robimy takie materiały marketingowe, ale głównie robimy usługi dla klientów. Nie, oczywiście, to jest ta Wasza sławna kustomizacja. Tak. Czyli wszystko pod klienta, co sobie wymyśli, to Wy... Jeżeli mówimy o frezowaniu, to tak. Dodatkowo jeszcze mamy taką fajną usługę, ją też się wykorzystuje frezowanie, dodajemy dodatkowe słupki montażowe, które pozwalają klientowi dopasować swoją płytkę ze swoimi otworami pod naszą obudowę, tak? Bo to też trzeba zamocować elektronikę konkretnie w obudowie. Takie rzeczy też robimy. Dodatkowo robimy nadruki, używamy do tego, znaczy znakowanie, konkretnie znakowanie obudów. Tak, chyba nawet byliśmy świadkiem czegoś takiego. Tak, to tam był tampodruk. Tak, dokładnie, stemplowany. Tak, robimy jeszcze laserowe grawerowanie i druk UV. Także druk UV jest fajny, bo pozwala robić przejścia tonalne na logo. Wiadomo, tampodruk to robi nam 2 kolory, nakłada, ale ta linia łączenia jest zawsze taka odcięta, widać. Tak, jest. A jak chcemy przejścia tonalne, to drukarka UV. Także takie usługi jeszcze mamy w ofercie. Także mamy gadżet. You know what? I thought you said you were supposed to be thinking outside the box, not traveling with the box. Well, I was thinking outside of the box, and then I saw the process of how they make the box, and then I became the box, and the box became me, and now we are inseparable. All right, so it makes you special? Makes me very special. This is my lunch box, this is box for electronics, this is my traveling suitcase, whatever you want it to be. I believe I should get one too, just to be like you, special. Definitely. All right, we are coming back. I want my box.